Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Rowerowych Porad. Na początek małe ogłoszenie. Rowerowe porady możecie śledzić oczywiście tutaj na YouTubie, także na blogu, na forum, które prowadzę już od około 3 lat, na Facebooku, na Instagramie, ale kilka dni temu otworzyłem również grupę na Facebooku Tour de Rowerowe Porady. Serdecznie Was zapraszam, jeżeli chcecie porozmawiać o rowerach, zapraszam do zapisania się również tam. Odnośniki, linki do wszystkich tych miejsc znajdziecie oczywiście w opisie. Ok, a teraz przejdę do tego, o czym będzie ten odcinek. Równo rok temu porównywałem dwie pary pedałów Shimano PDM 520 i model oczko wyższy PDM 540. Tym razem chciałbym pokazać Wam model M540, ale w porównaniu z najwyższym topowym zestawem pedałów od Shimano, czyli PDM 9000, model z grupy XTR. Zapraszam do oglądania. I po lewej stronie poczciwe 540. Mówię poczciwe z tego względu, że widać, że są już używane, mam już je od dłuższego czasu. I po tej stronie Shimano XTR, nowe, przejechałem na nich około kilkaset kilometrów. I pierwsze, co rzuca się tutaj w oczy, to budowa tych pedałów. Z jednej strony sam system wpięcia jest w zasadzie identyczny. Być może są tu jakieś różnice trochę w designie, trochę w samych śrubach, być może w wykonaniu materiałowym. Natomiast sam system wpięcia jest dokładnie ten sam, pasują tutaj dokładnie te same bloki. Te same bloki zresztą dostajemy w zestawie z tymi pedałami. Widać tutaj różnicę w budowie, chociażby w tym miejscu, gdzie but będzie podparty po wpięciu, że w XTR-ach jest to bardziej tutaj płaskie. Ta powierzchnia, do której będzie dolegał but, jest trochę większa. Czy to ma znaczenie w praktyce? O tym też za chwilkę opowiem. Mamy tutaj też w każdym z tych pedałów śruby regulacyjne z obu stron do regulowania siły, z jaką będziemy musieli się wpinać i wypinać z tych pedałów. Przydaje się to zwłaszcza dla osób początkujących, które boją się jeździć, uczą się po prostu jeździć z pedałami SPD, tak żeby nie bały się, że będzie problem z wypięciem się z takich pedałów. Jeżeli chodzi o różnicę w budowie, to też widać, że sama oś w XTR-ze jest węższa troszeczkę. Ciężko mi powiedzieć, znaczy Shimano nie za bardzo podaje, czy jest jakaś różnica w wykonaniu jakościowym ośki, ale wydaje mi się, że tak, że jest tutaj trochę lepszy materiał zastosowany, natomiast w obu przypadkach jest to stal. I ta różnica w budowie, tutaj też również to, że XTR-y mają trochę niższy profil, są trochę bardziej płaskie od 540, przekłada się na to, że XTR-y są lżejsze, komplet waży, i to realnie ważyłem to, taki komplet waży 310 gramów, natomiast 540 ważą 350 gramów. Jeżeli chodzi tutaj jeszcze o tą szczuplejszą, cieńszą ośkę, to producent podaje, że dzięki temu, że tutaj mamy większe prześwity niż w innych modelach pedałów, będą one się lepiej czyścić z błota. Ja już w 540 nie miałem z tym żadnego problemu. Tutaj widzicie, jest dosyć duży prześwit. Tutaj faktycznie ten prześwit jest większy, nie jest to jakaś dramatyczna różnica, natomiast być może dla kogoś, kto jeździ w dużym błocie, naprawdę dużym, lepkim błocie, XTR-y będą się z tego błota lepiej czyściły. A jak wygląda różnica w działaniu między tymi dwoma modelami? Powiem Wam tak, ja specjalnej różnicy tutaj nie odczułem. W obu przypadkach but trzyma się naprawdę dobrze. Oczywiście jeżeli ustawimy śrubę regulacyjną w odpowiednim miejscu i nie ma problemu ani z wpinaniem, ani wypinaniem, nie jest tutaj lżej, ani trudniej. Wydaje mi się, że te mechanizmy są naprawdę w działaniu wręcz identyczne. Jeżeli chodzi o płynność kręcenia się pedałów tutaj na ośce, no to XTR kręci się płynniej, natomiast tutaj też brałbym poprawkę na to, że 540 nie były przeze mnie nigdy serwisowane. Nie było w zasadzie takiej potrzeby, jeszcze nie było takiej potrzeby, żebym się tutaj do łożysk tutaj w środku dostawał, więc biorę poprawkę na to, że XTR-y są nowsze i kręcą się troszeczkę lepiej. Być może trochę czuć to, że XTR-y są lżejsze, natomiast też nie wiem, czy to nie jest przypadkiem jakiś efekt placebo.
Aha, i miałem jeszcze powiedzieć o powierzchni tutaj styku pedałów z butem. Faktycznie Xter ma minimalnie większe te powierzchnie, one są tutaj bardziej płaskie, ściślej przylegają do buta, ale są to różnice naprawdę minimalne, powiedziałbym, że rzędu kilku procent i tak naprawdę do zwykłej jazdy nie jesteśmy w stanie tego tak naprawdę odczuć i jak się wepnie but w pedał, spojrzy się tutaj na to, jak to wygląda, to można też zauważyć właśnie tutaj, że o, tu jest takie, ta część opada w dół, tak samo jest z drugiej strony i po wpięciu but nie dotyka w ogóle tutaj tej schodzącej w dół części. Mnie to trochę dziwiło, dlaczego właśnie tutaj ten element ze śrubą nie jest bardziej płaski i o to się nie opiera but, no ale to już jest pytanie do konstruktorów z Shimanowa. I na koniec kwestia ceny i opłacalności. 540 kupimy za około 180 zł, natomiast Xtery kosztują 410 zł. No i teraz, czy warto dopłacać taką różnicę do Xterów? Jeżeli jeździcie zawodniczo, jeżeli jeździcie gdzieś właśnie jakieś zawody, liczycie każdy gram, to tak, jak najbardziej. Te 40 gramów, no myślę, że jest to jakaś tam różnica. Natomiast w pozostałych przypadkach nie ma moim zdaniem to absolutnie żadnego uzasadnienia. No chyba, że ktoś chce jeszcze ewentualnie poszpanować napisem XTR, ale ja tego za bardzo nie popieram, nie pochwalam. W pozostałych przypadkach nie opłaca się to. Zdecydowanie jakby popatrzeć tutaj na relację cen tych pedałów, możecie kupić sobie dwie pary 540 w cenie Xterów. Zostanie Wam jeszcze 50 zł, które możecie wydać na przykład na jakiś fajny bidon chociażby i będziecie mieli dwie pary, no nie wiem, do drugiego roweru będziecie mogli komuś te pedały sprezentować. Ok, jeżeli będziecie mieli jeszcze jakieś pytania a propos 520, 540 czy modelu Xter, śmiało piszcie w komentarzach. Ja jeszcze powiem, dlaczego ja kupiłem te Xtery. Szczerze mówiąc, był to z jednej strony kaprys, z drugiej strony chciałem właśnie nagrać ten odcinek, żeby te pedały porównać. Są jeszcze pośredni model Shimano XT, natomiast tam ta różnica w wadze jest jeszcze mniejsza między tutaj tymi dwoma i uznałem, że jeżeli już kupować, no to już ten topowy, najwyższy model, który będę mógł właśnie Wam w tym odcinku pokazać. A tymczasem bardzo dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się, hej!